Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek jest dość istotny, bo będzie traktował o filtracji biologicznej, czyli najważniejszej filtracji w akwarium. Dlaczego jest tak ważna? Zobaczcie sami. Nasze akwaria, nawet te największe, które mają po kilka tysięcy litrów, w przyrodzie to zaledwie kałuża. I my musimy zadbać o to, aby w tym niewielkim zbiorniku była równowaga biologiczna. I tutaj dochodzimy do sedna sprawy, czyli do filtrów biologicznych, bo właśnie te filtry będą odpowiadały za równowagę w naszym zbiorniku. Pamiętajcie, że w przyrodzie taki zbiornik, nawet te ogromne, które macie w domach po kilka tysięcy litrów, ktoś przychodzi i mówi: wow, jaki wielki akwarium. Faktycznie w domu jest to ogromne, czasami potężne akwarium, ale w przyrodzie to tylko kałuża. Więc wszystkie procesy biologiczne w tak niewielkim zbiorniku, w niewielkim, w cudzysłowie oczywiście, na warunkach domowych jest to dalej wielki zbiornik, ale w przyrodzie, jak wspomniałem, jest to nic. My musimy w takim zbiorniku zachować równowagę biologiczną i jest to dość trudne. Dlatego tak istotna jest filtracja biologiczna, bowiem to ona będzie odpowiadała za równowagę w waszym akwarium. Więc przejdźmy do sedna sprawy. Czym jest filtracja biologiczna? Filtracja biologiczna to nic innego jak złoża porowatych materiałów, na których żyją odpowiednie szczepy bakterii. I to właśnie te bakterie powodują to, że wasz filtr jest filtrem biologicznym, a materiały, na których żyją, jest to jak gdyby podbudowa tego filtra. Mają mieć ogromną powierzchnię. Im większą powierzchnię będą miały, tym więcej bakterii na nich będzie żyło. A im więcej bakterii na nich będzie żyło, tym większa równowaga w waszym akwarium i większa zdolność do rozkładu materii organicznej. Na przykład, jeśli mówimy tutaj o cyklu azotowym, o którym wspominałem już we wcześniejszych odcinkach. Dlatego jeśli kiedykolwiek będziecie zmuszeni kupić jakiś wkład pod budowę filtra biologicznego, tutaj skupcie się bardzo mocno na jego jakości, jego porowatości. Nie kuście się ceną, bo kilka złotych jest taniej i bierzecie coś tańszego. Tańsze czasami oznacza mniej porowate. Mniej porowate, gorsza filtracja biologiczna. Czy na pewno tego chcecie? Zaoszczędzić kilka złotych i potem bujać się z problemami? Bakterie odpowiedzialne za filtrację biologiczną dzielimy na dwie grupy: bakterie tlenowe i beztlenowe z grupy Nitrospira, Nitrobacter i Nitrosomonas. To właśnie te bakterie kupujecie w preparatach bakteryjnych do zaszczepienia w waszych akwariach. Tych preparatów na rynku jest cała masa, ciężko by było je wszystkie wymienić, tak dużo tego jest. I po wlaniu tego preparatu do akwarium zaczyna się cykl azotowy. Około drugiego tygodnia już powinien się powoli zamykać, przez co macie albo zaczynacie mieć równowagę w akwarium. Z wody powinien zniknąć amoniak, związki amonowe, azotyny, a zostać tylko azotany NO3. Oczywiście ta szybkość zamykania się cyklu azotowego uzależniona jest od różnych czynników. U niektórych to może być 2 tygodnie, a u niektórych nawet miesiąc. Tutaj zależy od natchnienia wody bardzo dużo, od temperatury, pożywki dla tych bakterii i wielu jeszcze innych czynników. Po wlaniu takiego preparatu do wody te bakterie zaczynają osiadać na różnych przedmiotach. Naturalnie nie unoszą się w toni wodnej. W akwarium dojrzałym nie macie w toni wodnej bakterii nitryfikacyjnych, więc mówienie tutaj, że lampa UV zabija bakterie nitryfikacyjne w akwarium jest totalną bzdurą powielaną bezmyślnie przez wielu. Więc takie bakterie osiadają. Osiadają również w podłożu. I tutaj takie podłoże, zdziwicie się, ale również pełni rolę filtra. Pod warunkiem, że jest odpowiednio porowate. Nawet jeśli nie jest odpowiednio porowate, to i tak po części pełni taką rolę. Oczywiście te podłoża bardziej porowate działają lepiej. Najgorzej tutaj wypada piasek taki drobny jak na plaży, ten wysypywany na tak zwane plaże czy ścieżki w akwariach przy aranżacjach niektórego typu. Te źródła są po prostu, te
podłoża są po prostu mniej przepuszczalne, więc tutaj troszeczkę sprawa ma się gorzej. Ale w takim granulacie między milimetr a 4, 4 oczywiście umownie, bo mówię o takich podłożach, które są najczęściej spotykane w zbiornikach, sprawa ma się całkiem dobrze i te bakterie żyją tam i mają się świetnie, tym bardziej, że mają pod dostatkiem różnych pożywek. Podobną rolę spełniają skały, kamienie. Tutaj szczególnie w akwariach morskich żywa skała pełni bardzo istotną rolę filtra. Troszeczkę to jest inaczej w akwariach słodkowodnych, bo tam nie ma tak dużego ruchu wody, który dostarcza tak dużej ilości tlenu, jak to ma się w akwariach morskich. Taka filtracja, na przykład berlińska w akwarium morskim, częściej kiedyś stosowana, już teraz może mniej popularna, pełniła rolę właśnie filtra i miała się całkiem nieźle. W akwarium słodkowodnym taką rolę może przyjąć po części oczywiście na przykład lawa wulkaniczna, która jest materiałem z natury bardzo porowatym i ma ogromną ilość drobnych kanalików, w których żyją sobie bakterie i taka lawa po części również jest niezłym filtrem biologicznym. A pomówmy teraz o urządzeniach, czyli o filtrach do filtracji biologicznej między innymi. Każdy filtr po jakimś czasie staje się filtrem biologicznym, oczywiście pomijając te filtry typowe do filtracji mechanicznej, o których wspominałem w poprzednim odcinku. Weźmy na przykład taki niewielki filtr wewnętrzny oparty na gąbce do niewielkiego zbiornika, ale również filtry gąbkowe do większych zbiorników mają się całkiem nieźle. Po zaszczepieniu bakterii one zaczynają się namnażać na tych gąbkach i około 2 tygodnia jest już ich na tyle dużo, że filtr staje się już takim porządnym filtrem biologicznym, więc te bakterie znalazły sobie lokum na waszych gąbkach, które są też przecież bardzo porowate, więc ich jest tam całkiem sporo i wasz filtr stał się filtrem biologicznym. A jak to ma się w filtrach bardziej zaawansowanych? Kubełkowych, kaskadowych, ale również niektórych filtrach wewnętrznych, gdzie jest na przykład specjalny koszyk na filtrację biologiczną. Zazwyczaj wypełnienie w takich filtrach są to różnego rodzaju ceramiki, które muszą być bardzo porowate. I tutaj sprawa ma się różnie z tą porowatością. Są ceramiki lepsze i gorsze, tańsze i droższe. No niestety tutaj sprawdza się pewna zasada, że jeśli dobrze nie wybulicie, to nie będziecie mieli dobrej ceramiki. No niestety tak to jest, że technologia wytwarzania bardzo porowatych materiałów i surowce do nich są trochę droższe niż te tanie, zwykłe, słabo porowate ceramiki, ale to jest chyba oczywiste i tutaj nie ma co się spierać. Opowiem Wam teraz o samych ceramikach, powiem na co zwracać uwagę. Wspominałem już o tym, że ceramiki są różnej porowatości, mniej lub bardziej. Im większa porowatość, tym większa powierzchnia takiej ceramiki. A im większa powierzchnia takiej ceramiki, tym więcej bakterii na niej żyje. Ale nie jest to jedyny istotny parametr. Bardzo ważnym parametrem jest również wielkość tych kanalików. Co z tego, że powierzchnia takiej ceramiki jest ogromna, jeśli kanalik jest na tyle mały, że bakterie zwyczajnie fizycznie się w nim nie mieszczą. Te bakterie muszą mieć gdzie wejść w tą ceramikę. I tutaj bardzo ważnym parametrem jest wielkość tych kanalików. I powiem Wam szczerze, że warto czasami przyjrzeć się różnym testom ceramik, na przykład na YouTubie, bo to, że producent chwali się, że jego ceramika ma ogromną porowatość, tak naprawdę dla osób, które mają jakieś tam pojęcie, nic nie mówi. Ważna jest też wielkość samych kanalików. Po zaszczepieniu bakterii czekaliście aż 2 tygodnie, przynajmniej 2 tygodnie, aż zamknie się cykl azotowy i Wasz filtr stanie się filtrem biologicznym. Więc naprawdę uważajcie przy czyszczeniu filtra i przy braku prądu, żeby znowu później nie bujać się 2 tygodnie z oczekiwaniem na zamknięcie cyklu azotowego. Tutaj sytuację może ratować jeszcze pewna ilość bakterii w podłożu, które również przy braku cyrkulacji wody zaczynają obumierać. Dzieje się troszeczkę to wolniej niż na przykład na złożach przy czyszczeniu filtra. Po prostu w tej wodzie jeszcze przez jakiś dłuższy okres czasu jest tego tlenu na tyle dużo, że te bakterie są w stanie przetrwać, ale również bez przesady. Jak już wcześniej wspomniałem, dużą częścią tych bakterii, które żyją na ceramice, są to bakterie
tlenowe w większej mierze. Są to bakterie tlenowe, więc aby one dobrze funkcjonowały, muszą mieć dostarczaną pewną ilość, dość sporą ilość tlenu, który znajduje się oczywiście w wodzie. Im szybciej taka woda płynie i bardziej natleniona, tym bakterie lepiej się mają, tym lepiej ma się to złoże i lepiej działa. Najlepiej działają tak zwane złoża zraszane, czyli nie takie, które są pod wodą, tylko takie, na których ta woda po prostu tam pryska, kapie, leci i tak dalej. Przez co te złoża są bardzo silnie natlenione i te bakterie działają z pełną mocą. Są różne rodzaje takich filtrów i tu się zdziwicie. Jednym rodzajem takiego filtra na przykład jest ten malutki zestaw Aquastar Octopus, gdzie te złoże jest właśnie zraszane. Oczywiście po pewnej modyfikacji, jeśli włożycie sobie zamiast tych kadridży ceramikę filtracyjną, ale to o tym mówimy na tym filmie właśnie, jeśli mówimy o temacie oktopusa. Więc takie bakterie potrzebują tlenu. I jeśli na przykład zabraknie prądu, albo wyczyścicie i sobie wyciągniecie wtyczkę z kontaktu i ten filtr przestaje pracować, ten tlen bardzo gwałtownie się kończy. Im bardziej jest już dojrzałe złoże i im bardziej tych bakterii jest więcej, tym szybciej to przebiega. Więc taką umowną granicą jest tutaj godzina czasu bez przepływu wody. Po około godzinie czasu zaczyna się ten proces obumierania tych bakterii, który jest zależny od bardzo wielu czynników. Więc rozsądnie jest, aby ten filtr jednak pracował w ruchu ciągłym, a nie na przykład pyk, wtyczka, czyścimy filterek i po 3 godzinach nam się przypomniało, że trzeba go uruchomić. No to wtedy już jest praktycznie po filtracji biologicznej, a przynajmniej w bardzo dużej jej części. Tutaj rozsądnie jest sobie na przykład przygotować wiadro z wodą i końcówki od filtra, przynajmniej kubełkowego, zanurzyć, niech to sobie tam w jakimś obiegu pracuje, a Wy możecie sobie grzebać w tym akwarium. Przy czyszczeniu filtra też musicie się raczej streszczać, musicie się zmieścić w ciągu tej godziny. Tak jest po prostu rozsądniej, po co kusić los. Dość istotnym czynnikiem, na który może mamy troszeczkę mniejszy wpływ ze względu na to, jakie ryby posiadamy, jest temperatura wody. Im większa temperatura wody, tym mniejsza zawartość tlenu w tej wodzie. Więc tutaj przy postojach filtra, cyrkulacji w ogóle w akwarium, sprawa z ginięciem bakterii może odbywać się w różnym tempie. Warto to wziąć pod uwagę. Znajdą się też również osoby, które twierdzą, że najlepsze materiały do filtracji biologicznej to nie ceramiki, a różnego rodzaju materiały naturalne typu lawa czy pumeksy. I takie osoby po części mają rację. Są to bardzo porowate materiały i jak najbardziej nadające się do filtracji biologicznej, bo przez to, że są porowate, mają dużą powierzchnię i sporo tych bakterii tam na tym będzie sobie żyło. Ale niestety to nie jest tak, że materiały naturalne są najlepsze, bo mają najwyższą porowatość. Niestety nie. Materiały sztucznie wytwarzane są o wiele, wiele bardziej porowate. I takie są fakty. Będąc w sklepie zoologicznym albo wybierając gdzieś w sklepach internetowych ceramikę, czym się kierować? No przecież nie opisem. Wiadomo, każdy producent swój produkt chwali. Im lepszy ma marketing i lepszy ten zespół marketingowy, tym lepszy jest ten opis i jeszcze bardziej Was zachęca i pruje Wam mózg, że to właśnie jest to, co powinniście kupić. No tutaj to różnie bywa niestety. Czym się kierować? Najtrudniej będzie Wam kupić jednak w sieci, bo jak gdyby nie możecie wziąć tego do ręki i sprawdzić. A jak to sprawdzić? Powiedzmy sobie, że mamy pudełko ceramiki jednej firmy i drugiej. Jedno i drugie ma litr tej ceramiki w opakowaniu. Sprawdźcie też wagę przy litrze, ile taka ceramika waży. Lepsza ceramika będzie lżejsza. Jeśli weźmiemy sobie taki pojedynczy krążek ceramiki, jeśli jest w krążku, on może mieć inny kształt również i one są, powiedzmy sobie, do siebie zbliżone gabarytowo. Mają podobną wielkość, ale jedna jest dość ciężka, może ważyć na przykład 5 gram, a druga może ważyć 1 gram. No to już to jest oczywiste, że ta lżejsza pomimo takich samych gabarytów ma więcej kanalików, jest bardziej porowata. A ta cięższa jest mniej porowata, więc tego miejsca do osiedlenia się bakterii jest niewiele. Jest to sprawa oczywista, czyli na wagę to patrzymy.
Chciałem przestrzec przed kupywaniem gdzieś na wagę ceramiki w sieci. Zazwyczaj są to ceramiki dość kiepskiej jakości, a wiem to z autopsji. Kiedyś wpadła mi w łapy taka właśnie ceramika, która była totalnie gładka, śliziutka jak szkło. O jakiej tu porwatości mowa? A ważyła kawał po prostu ceramiki, chyba bez żadnych kanalików. No i niektórzy mówią, a tam wrzuć taniochę, będzie działało. Wielkie G. Nic nie będzie działało. Nie słuchajcie takich głupot. Test na podciąganie mamy za sobą. Na internecie znajdziecie bardzo dużo takich testów kończących się wnioskiem, że ceramika, która najbardziej podciąga, jest najlepszą ceramiką. Tylko czy na pewno? Czy wyciągnięto na koniec prawidłowe wnioski? Czy powiedziano o wszystkim? Ja myślę, że chyba nie do końca. Wytłumaczę Wam dlaczego. Tutaj mamy Siporax. Świetnie podciąga. Tu mamy bardzo dobrą, porowatą i leciutką ceramikę, nie podciąga. Dlaczego? Za chwilę. Tutaj mamy chińską ceramikę kupioną na Allegro na wagę. W ogóle nie podciąga, nawet nie nasiąka. Nie jest w ogóle porowata. Jest gładkim blokiem ceramicznym, absolutnie nie nadającym się do filtracji biologicznej. Szkoda pieniędzy i Waszego czasu. Czym się różnią te dwie ceramiki? Jedną bardzo istotną cechą. Kanalikami. W tej ceramice kanaliki są na przestrzał, na wylot. Dlatego woda może być transportowana coraz wyżej do następnego koralika. Gdyby to był jednolity blok o wysokości powiedzmy sobie 2-3 metrów, wyssałby tą ciecz z tego talerzyka. Ta bardzo dobra ceramika nie tworzy kapilar, nie jest na przestrzał, mimo że jest bardzo porowata. W środku te kanaliki nie łączą się ze sobą, tworząc kanaliki na wylot, na przestrzał. Więc ona nie będzie podciągała, mimo to, że jest dobrą ceramiką. Jej wadą jest to, że po roku czasu trzeba ją zmienić. Ale o tym powiem później. Ta może służyć dłużej. Czy wiecie, jak wodę transportują drzewa od korzeni aż po wierzchołki koron? Przecież nie ma tam żadnych pomp. Nic tej wody nie tłoczy, ale nic do góry jej nie podciąga. Jak to się dzieje? A to się dzieje właśnie za sprawą kapilar. Kapilara nie jest niczym innym jak bardzo wąską rurką o średnicy kilku nanometrów. Woda w takiej rurce, cząsteczki tej wody zostają przyciągane przez ścianki kapilary, a na środku powstaje wklęsły menisk. Coś takiego, bo tutaj w tą stronę działa grawitacja, ale do góry ciągnie je przyciąganie przez ścianki kapilary. Im węższa kapilara, tym to się dzieje szybciej i gwałtowniej. W szerokich kapilarach jest to praktycznie niemożliwe, ale w tych wąskich idzie do góry jak diabli. Do czego zmierzam? Dlatego zmierzam, że tu jest bardzo dużo takich kapilar. Na szczęście w Siporaxie te kapilary są takiej średnicy, że mogą w nich żyć bakterie i rozwijać się. Dlatego to jest dobra ceramika. Natomiast gdyby to były za wąskie te kanaliki, bakterie nie mogłyby tam żyć. I efekt podciągania absolutnie nie mówi w takim wypadku o niczym. Tu mam pewność, że tu jest ok. Ale co do innych marek, takiej pewności nie mam. Więc ten efekt podciągania tak naprawdę nie jest świetnym parametrem do pomiaru ceramiki. Do tego służą zupełnie inne metody, o których Wam za chwilę opowiem.
A jeszcze coś. Co by było, gdyby w tej kiepskiej chińskiej ceramice, która w ogóle nie jest porowata, było takich kanalików na przestrzał, powiedzmy sobie 200. Czy taka ceramika, gdyby była na przestrzał, mimo że nie jest porowata, że jest do bani, do niczego, podsiąkałaby? Podsiąkałaby. Czy ten eksperyment jest coś warty? I tak, i nie. Niestety, pomimo dobrych chęci, badanie metodami chałupniczymi porowatości ceramiki jest wielkie G warte. Tak naprawdę w ten sposób można tylko się dobrze zamotać i nic więcej. Jak widzicie, zależności jest tutaj ogrom i wnioski, które by się wydawały słuszne, niekoniecznie takie muszą być. Do badania porowatości materiałów służy metoda BET, opracowana w 1938 roku przez Stefana Brennauera. Tego samego Stefana Brennauera, który brał udział w programie Manhattan. Jest to jeden z twórców, jeden z ojców bomby wodorowej. I badanie tego typu jest koszmarnie skomplikowane. Można je przeprowadzać w niewielu laboratoriach na świecie. Ja wiem o takim badaniu ceramik Matrixa i jej podobnych budową i technologią wytwarzania, czyli JBL-a Micromec i substratu Pro Eheima, gdzie Matrix, delikatnie mówiąc, okrutnie pobił te dwie ceramiki. Takie badania możecie znaleźć w sieci. Może uda mi się znaleźć jeszcze je i zamieścić link w opisie tego filmu. Ostrzegam, koszmarnie trudna sprawa. A to jest ręcznik papierowy, zwykły, kupiony w Biedrze. I my ten ręcznik sobie tu zwiniemy. O, zwijamy ręcznik papierowy. Ciach. O rany, jaka porowatość. Chyba wypcham sobie nim filtr. Podciąga super, musi być dobry. Jak sprawa się ma? Materia w takich kanalikach, które są na wylot, przepływa dość swobodnie. I bakterie, które tam żyją, również swobodnie mogą tam egzystować, bo przepływ tlenu jest większy i w razie śmiertelności tych bakterii, jak gdyby ten kanalik potrafi sam się oczyścić przez to, że jest na wylot i materia przez niego może przepływać. W ceramice droższej, która też świetnie robi swoją robotę, te bakterie w tych ślepych uliczkach giną, bo to jest naturalny cykl. One po prostu zakończyły swój żywot i po prostu padły. Naturalna sprawa, tak to przecież ma być. Ale przez to, że te kanaliki nie są na wylot, one się po prostu zapychają. Dlatego nawet te dobre ceramiki po około roku czasu należy wymienić na nowe. A jeśli chodzi o ceramiki, których kanały są na wylot, tutaj takie ceramiki mogą pracować przez dużo dłuższy okres czasu, nawet ładnych parę lat. I więc jak widzicie, warto czasami dopłacić kilka złotych i kupić porządną ceramikę, bo w gruncie rzeczy to i tak taniej wychodzi. Jak wymienić ceramikę w filtrze? No sprawa wydawałaby się banalnie prosta, ale jednak należy zrobić to umiejętnie. Zostawcie 20% starej ceramiki w filtrze. Wymieszajcie ją z tą nową. Bakterie, które żyją na starej ceramice, osiądą też i rozmnożą się na tej nowej. W ten sposób nie stracicie do końca filtracji biologicznej, co zaoszczędzi Wam wielu problemów. No i pytanie, które bardzo często się przewija. Czy płukać i jak często płukać media do filtracji biologicznej? A więc sprawa ma się w ten sposób, że jeśli nie musicie, nie płuczcie tego. A jeśli musicie, róbcie to wodą pobraną z akwarium tylko i wyłącznie. Broń Boże, wodą z kranu. W większości kraju już wody się nie chloruje, ale, no właśnie, bo zawsze jest jedno ale, wodę się ozonuje. A ozon jest bardziej zabójczy od chloru. Poczytajcie sobie o tym, na przykład na Wikipedii. Ale połowiczny rozpad ozonu to już jest pół godziny, czyli na dłuższych odcinkach rur jak gdyby tego ozonu już nie powinno być.
Ale po mojej rozmowie z pracownikiem wodociągu w moim mieście dowiedziałem się, że starsze odcinki rur i te dłuższe odcinki są dodatkowo chlorowane. No i widzicie, jak się sprawa ma. Po co ryzykować? I dalej wracamy do tego tematu, czyli jak to często płukać. No jak najrzadziej. Jeśli nie musicie, możecie delikatnie to tylko przepłukać. Nie znęcajcie się nad tą ceramiką. Niech te farfocle tam wypłyną i to wszystko. Nic więcej nie musicie robić. Jeśli chodzi o parametry ceramiki i ogrom producentów tego na rynku, tutaj sprawa wyboru nie jest taka prosta. Oczywiście technologia idzie do przodu i te materiały są coraz lepsze i pojawiają się coraz to nowsze rozwiązania, jeśli chodzi o ceramiki filtracyjne. Tylko pytanie, czy ta technologia tak naprawdę szybko idzie do przodu, czy po prostu te działy marketingu w tych firmach są coraz lepsze. Wspomniałem tu o Siporaxie firmy Sera z tego powodu, że jest to dla mnie ceramika sprawdzona. Używam jej od lat w swoich filtrach, w sampach, nawet w akwarystyce morskiej, na równi z Matrixem firmy Sichem, bo chyba tak to się wymawia z tego, co kojarzę. Sprawdzę na translatorze. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie. Obie te ceramiki uważam za bardzo, bardzo dobre i mógłbym je szczerze polecić. Oczywiście muszę być uczciwy i wspomnieć o tym, że na pewno również są jakieś inne marki dobrych ceramik, o których tutaj nie wspominam. Po prostu ich nie używam i wolę Wam powiedzieć o rzeczach, które są sprawdzone, do których mam pewność, że są ok i śmiało mogę je polecić. Tak chyba to powinno wyglądać. W opisie tego filmu zamieszczam link do mojego Facebooka, na który Was serdecznie zapraszam. Dowiecie się tam troszeczkę więcej i przede wszystkim poznacie temat następnego filmu, zanim ten pojawi się na YouTubie. Serdecznie zapraszam. Wpadajcie!